Cześć, tu trener GIS. Zobaczcie, jestem taki malutki w lewym górnym rogu ekranu. Dlaczego? Bo dzisiaj robię coś pierwszy raz. Przetestuję program QGIS. Oczywiście tu mam QGIS-a włączonego już z wczytaną jedną warstwą z granicami gmin z 2022-2023 roku. Ale to nie jest najważniejsze, że mam te gminy, tylko teraz przetestuję QGIS-a na Linuxie. To jest system Linux Mint i zobaczcie, jak wygląda teraz tutaj ten system. A dlaczego to robię? Tak naprawdę przypadkiem wyszło, bo mi się, można powiedzieć, stary komputer zepsuł nie wiem jak to tam się stało ogólnie, no nie wiem, jakaś tam pewnie ktoś z rodziny się tym bawił, ale Windows padł na tym starym komputerze. On ma już 9 lat i on ma Pentium i Intel Core 3. 8 GB RAMu, więc postanowiłem sprawdzić Linuxa. No i sobie zainstalowałem go. No też był problem generalnie, bo nie umiem tego robić, więc nauczyłem się niedawno i za pomocą oczywiście przy pomocy AI. No dobrze go zainstalowałem, potem sobie doinstalowałem QGIS-a i mam go w wersji 3. Zaraz, czekajcie, sprawdzimy tutaj. To było chyba nie biuro, bo w biurze oczywiście jest całe LibreOffice, więc wszystko darmowe. A w nauce jest QGIS. O, tutaj mam QGIS Desktop, Grasa też mam zainstalowanego oraz program SagaGIS. I na tym starym komputerze QGIS, a może w ogóle włączę go jeszcze raz. Zamknij bez zapisywania. O, zobaczcie, jak się szybko włącza QGIS. No nie, w nauce, zapominam się zawsze. Można tutaj zawsze wpisać, nie? QGIS. Oczywiście nie jestem biegły w Linuxie, bo Linuxa mam od 2 dni. Więc wybaczcie, jeżeli mogę się tutaj zapomnieć w tych ustawieniach różnych i w szukaniu tych danych. I zobaczcie, jak się otwiera QGIS. Ja liczyłem to kilkanaście sekund. Białą karteczkę sobie robię. Tutaj sobie już przed chwilą ustawiłem po prostu te okna, które zawsze mam otwarte. Oczywiście to jest zawsze tylko moja propozycja. Nie ustawiałem na razie kodów EPSG. To będzie wszystko tak na żywo wrzucane. No i zobaczcie. Wrzucam z mojego dysku. Tylko ja sobie to zrobiłem na innym katalogu domowym. Po prostu dane sobie wrzucam z granicami gmin, które tutaj mam na folderze, więc to tak wygląda jak jak w Windowsie, po prostu przeciągam sobie gminy, o zobaczcie, i się wczytują w miarę szybko. Granice gmin, oczywiście tutaj jeszcze jest Zatoka Gdańska z Helem widocznym. Ja lubię te dane, one nie są aktualne już, no bo też tam 2 gminy są, teraz więcej gmin jest o 2 w Polsce, bo tu jest 2477, a gmin w Polsce jest teraz według danych GUS-u 2479, no nie? Więc 2 gminy się pojawiły i chciałbym przetestować na tym starym komputerze właśnie QGIS-a pod względem wydajności i ogólnie poruszania się po programie. Zobaczcie, program jest w wersji, no tutaj może sprawdzimy teraz, bo wcześniej nie dało się sprawdzić. W wersji jest tutaj 3.34.4. Akurat takiego mi pobrał, no nie? No bo to za pomocą tego tutaj, jak to się mówi, menadżera menadżera oprogramowania tu pobrałem, wpisałem po prostu QGIS, tylko czekajcie, teraz się łączy z systemem, z internetem, QGIS tu wpisujemy po prostu i on mi tutaj szuka repozytoria, i zobaczcie, to mam, tego wziąłem, widać, to jest ptaszek przy tym, więc jest zainstalowane i to jest akurat ta wersja 3.34.4. Poza tym jeszcze są różne tutaj wersje, one się i tak, chociaż nie, to się zainstalowało razem z QGIS-em, Python też, Grass i coś jeszcze nie, tutaj akurat nie. Potem jeszcze Saga zainstalowałem, więc po prostu wpisałem Saga i zobaczcie, jest, dokładnie Saga. Też jest ptaszek, więc się zainstalowało. Dobra. No i co? I testujemy. Czekajcie, nie wiem, czy tutaj nie za głośno mówię, więc ja sobie trochę ściszę. Dobra, program, którym nagrywam tak naprawdę wszystkie vlogi na kanale Trener GIS, przypominam. Znaczy w sumie jesteście na tym kanale, to co ja mam przypominać.
Zobaczcie, nagrywam też bezpłatnym oprogramowaniem, czyli OBS, czyli Open Broadcast Studio, coś takiego to się nazywa. Też otwarty program. Zabieramy się do roboty. Zadaniem dzisiejszym będzie stworzenie mapy dla całej Polski, kartogramu oczywiście, z medianą zarobków, którą pobierzemy sobie z banku danych lokalnych GUS-u. Ja już tutaj się schowam. O, dobra, już mnie nie widać, tylko słychać. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Wchodzimy na bank BDL GUS, czyli Bank Danych Lokalnych GUS-u. Na takim prostym przykładzie, no chcę sprawdzić, jak działa tutaj Linux, wiecie. I zobaczcie, wchodzimy do danych, dane według dziedzin. Tutaj szukamy wynagrodzenia, świadczenia społeczne i w wynagrodzeniach mediana wynagrodzeń. Klikamy na to. Tutaj zobaczcie, zawsze jest informacja o poziomie udostępniania danych. Mamy gminy, więc bardzo dobrze. Klikamy dalej. No i wybieramy sobie rok najnowszy, no bo tylko jest dla tego roku, styczeń, według miejsca zamieszkania, bo też można wybrać według siedziby podmiotu, ale zrobimy sobie według miejsca zamieszkania oraz ogółem płeć, więc nie rozdzielamy teraz mężczyźni i kobiety. Klikamy dalej. Oczywiście można pobrać więcej tych rzeczy za jednym razem, jeżeli potrzebujecie, no ale ja teraz to na szybko robię, żeby to posprawdzać nasz tutaj program. I zobaczcie, tutaj ja może wrócę z tym wybraniem tych gmin, bo musimy wybrać gminy według... to muszę jednak przesunąć z powrotem. Według tego, jak macie ustawioną warstwę. To jest bardzo ważne. Tutaj chodzi o to, że w banku danych lokalnych musimy ustalić, jaką mamy warstwę i potem tak to pobieramy te dane tabelaryczne właśnie z GUS-u. Jeżeli jest tutaj gminy miejsko-wiejska, w tym wypadku na przykład jedna gmina miejsko-wiejska z trójeczką na końcu, to oznacza, że ona jest jako jeden obiekt. Tak, jeżeli byłoby 4 lub 5 w kodzie teryt na końcu, no to byłoby podzielona na miasto i na część wiejską, gminy miejsko-wiejskiej. No ale skoro jest trójka, no to jest każda gmina miejsko-wiejska jako jeden obiekt. Więc jak sobie wrócimy tutaj do BDL GUS-u, no to zobaczcie, klikamy zaznacz, wybieramy gminę i tutaj mamy, zobaczcie, gminy miejskie, wiejskie oraz miejsko-wiejskie, czyli w nawiasie 1, 2, 3 to są końcówki kodu teryt, więc klikamy na to i on nam zaznaczy tylko gminy te z gmin miejsko-wiejskich, które są oznaczone trójką na końcu. I zobaczcie, nie zaznacza nam miasta oraz obszaru wiejskiego, więc jest dobrze. Klikamy tutaj dodaj zaznaczone do wybranych. W ogóle ja mam przeglądarkę też, ona się nazywa w Linuxie Firefox chyba. O, zobaczcie, zaznaczyło nam i przesunęło nam wybrane gminy wszystkie i ich jest 2479. Klikamy dalej. Sorki trochę za ten chaos, ale nagrywam, dawno nie nagrywałem tak naprawdę, więc muszę się przyzwyczaić do kamery z powrotem. No i zobaczcie, tutaj mamy medianę wynagrodzeń miesięcznych brutto według gminy, no i w styczniu 2025 roku to było. Eksportuję do arkusza kalkulacyjnego, klikam tablica wielowymiarowa i on, zobaczcie, pobrał mi. Widzicie, ja tu chwilę wcześniej już to testowałem, żeby w miarę szybko poszło. To już wyłączam. No i co? Otwieram, wczytuję ten plik ostatni zapisany. No i zobaczcie, tu się LibreOffice otwiera, tylko on się tutaj, w tym oknie ma otworzyć, dobra. No i mam opis, czyli ten opis tego arkusza. Data ostatniej aktualizacji była w listopadzie 2025 roku, więc ok. Tablica. I zobaczcie. Tutaj mam tą tablicę z tymi danymi, ale w związku z tym, że ten nagłówek tak wygląda, no to ja go muszę zduplikować, bo sobie zrobię kopię z niego. Tutaj sobie zmieniam nazwę arkusza na mapa. Enter daję. OK, tu się zmieniła nazwa, więc to jest troszkę inne niż w Excelu, bo w Excelu by się tutaj zmieniało, gdzie mam myszkę, no nie? A jak kliknąłem 2 razy na tą nazwę tego arkusza,
to tutaj wtedy się okienko pokazuje, no i zmieniamy tam nazwę. No i teraz zobaczcie, co robię, bo muszę tutaj skasować ten nagłówek, który się składa z kilku wierszy, bo muszę zrobić to w jednym wierszu. Więc klikam na ten pierwszy nagłówek z wartościami, prawym przyciskiem klikam i klikam wstaw wiersze powyżej. Dobra, wstawił się, no i tu wpisuję kod, tutaj wpisuję nazwa GM i tu wpisuję mediana, styczeń, bez polskich znaków oczywiście, 2025. Enter. No i tak naprawdę mam teraz nagłówek zrobiony dobrze, tylko muszę skasować te pierwszych 5 wierszy, aż strasznie dużo. Usuń wiersze prawym przyciskiem myszy i mam. Więc teraz mogę to zapisać. Użyję formatu dalej Excel 2007-365, tak jak to jest napisane. Ja wiem, że jakbym teraz to dodał, ale może zrobię to przy Was. Dobra, dodam to. Tylko czekajcie, wchodzę do Qgisa. Używam wtyczki, która się nazywa, zaraz Wam pokażę. Przy okazji zobaczcie, jak się łączy z repozytorem, normalnie tak jak w Windowsie, tylko, to mam teraz 2 okna tutaj, w komputerze włączone, więc na tym drugim oknie się włączyło. Zainstalowana wtyczka, tak się nazywa, no nie? Do dodawania tej, której używam. Do dodawania danych z arkusza kalkulacyjnego, zobaczcie, może być też ODS, czyli Open, może być XLS albo XLSX. I to się pojawia tutaj, ta wtyczka, jeżeli jest zainstalowana. Przepraszam za moje chrząkanie, ale dawno nie mówiłem nic. Zobaczcie, klikam dodaj warstwę i wybieram na końcu jest Add Spreadsheet Layer. Pobieram to z dysku, to jest mam w Downloads. 10.5, dobra. Klikam i wybieram arkusz, mapa się nazywająca i tu mam dane dla stycznia. Ja wiem, że to dobrze nie wyjdzie jeszcze teraz, ale to nie przejmujcie się tym, bo to specjalnie chcę pokazać, jakie mogą być błędy. Tu pojawiło się to w panelu warstwy. Ja teraz to tak skrótowo mówię, to nie jest lekcja, bo lekcje, oczywiście mówię troszeczkę dłużej, dokładniej wymieniam też różne elementy, które trzeba też wiedzieć przy tym. Nie sprawdzam wielu rzeczy, tylko robię to w miarę szybko, bo tak naprawdę testuję tutaj Linuxa. Co się wczytało? Jeszcze raz, czytało się dobrze wszystko. No prawie dobrze, zaraz zobaczycie, o co chodzi. I teraz łączę to z danymi z warstwą gmin, prawda? Klikam 2 razy. I tutaj włączam złączenia, klikam plusik na dole. Wybieram nazwę tego Excela, który dodawaliśmy przed chwilą. I tutaj kodem łączymy to z JPT kod jednostki. Dołączone pola robimy medianę i tutaj niestandardowy prefiks. W nowych wersjach Qgisa nazywa się to przedrostek nazwy pola. Zostawimy ten podkreśnik. OK. Zastosuj i OK klikamy. Dobra, poszło. Pasek poszedł na dole. I otwieram tabelę. Zobaczymy, ile się złączyło danych. Tu już widzę, że są jakieś nule. Zobaczmy, mediana i sortujemy sobie po nagłówku i patrzcie, ile aż gmin nie połączyło się. 56 gmin się nie połączyło z tymi danymi. Mam na to sposób i to jest dla Was taki nowy tip, który stosuję przy tworzeniu map wyborczych, bo tam ktoś wymyślił, w sumie z Krajowego Biura Wyborczego wymyśliły osoby, żeby co robić? Zobaczcie w tabeli. I to teraz robię w tabeli, żeby usunąć ostatnią cyfrę kodu teryt. Dzięki temu dalej to będzie unikalny kod dla każdej gminy, ale nie będzie tutaj problemu z tym, że gmina w ciągu ostatnich kilku lat mogła zmienić, jak to się mówi, zmienić status z gminy wiejskiej na miejsko-wiejską na przykład, no i wtedy kod teryt się zmienia, ta ostatnia cyfra się zmienia. Ale jak go usuniemy, to się nie będzie zmieniało. Zobaczcie. Otwieram i tutaj wpisuję kod teryt 6 cyfr. Co bardzo ważne jest, typ pola musimy zmienić z powrotem na tekstowy. No i pobieramy funkcją left, czyli tu wpisuję left, otwieram nawias, wybieram nazwę pola, JPT kod jednostki, przecinek 6,
czyli od lewej strony pobieramy 6 cyfr, prawda? Więc to jest kod, funkcja lewa po polsku, czyli left jptcode przecinek 6, daję OK. Zobaczcie po chwili, o tu już trochę dłużej to trwa, chociaż nie było tak źle. Zobaczcie, kod teryt 6 cyfr, zapisuję to. O, zapisanie w sumie dłużej trwało. Dobra, zapisałem, ale nie idzie to źle, bardzo dobrze w sumie to idzie. I co jeszcze? Teraz muszę to jeszcze tutaj w tym, nie Excelu, tylko w LibreOffice zmienić. Ja to sobie zrobię tutaj w kolumnie CB, którą, zobaczcie, wstaw kolumny przed. I teraz tutaj kod teryt 6 cyfr, tak samo sobie go nazwę. No i patrzcie, tutaj muszę zrobić tak, że równa się lewy, to się nazywa tutaj lewy. I co teraz? Otwieram nawias, chyba tak samo to jest, prawda? Tak, wybieram komórkę A2, średnik, to jest różnica, 6 i zamknij nawias. Jak dam Enter, zobaczcie, są te 6 cyfr z kodu teryt. Tutaj klikam 2 razy w ten kwadracik, jest. Ja to tylko jeszcze muszę skopiować. Specjalnie wkleić tylko tekst. Tak. I jeszcze zmienić muszę format, to muszę sobie przypominać zawsze, format komórki na tekstową. O, i tutaj daję, no gdzie on jest tekst, na dole tekst i OK. Po lewej stronie to oznacza, że to jest tekstowy format, ale jak potem to dodawałem, to on mi tego jakby nie zapamiętywał. Zobaczcie, zapisuję to. No i teraz dodaję jeszcze raz warstwa. Dodaj warstwę. I dodaj Add Spreadsheet Layer. Browse. Znowu to robię. Wybieram mapa. Mam tutaj już kod cyfrowy, jest string, więc tekstowy, wszystko jest. Kod teryt 6 cyfr, string jest to najważniejsze, daję OK. On mi pyta, czy podmienić ten plik, który był wcześniej wirtualny. No oczywiście tak, no bo musimy nowe dane dać. No i jest już. I zobaczmy, czy jest po lewej stronie. Jest tutaj po lewej stronie, OK. Więc uniknąłem tego, że się zmieniło na liczby. Kod teryt. Klikam 2 razy. Klikam plusik. Kod 6-cyfrowy i tutaj kod 6-cyfrowy. I zobaczymy, czy się dołączą. Ja wezmę jeszcze to z nazwą gminy, żeby być pewnym, czy jest OK. No i tu zrobię sobie znowu podkreśnik na przykład. Chociaż to nie ma znaczenia. Ale kasuję to. I OK. I OK. No i sprawdzamy, czy się dodały wszystkie dane. Otwieram. Mamy dane. Sortujemy, zobaczcie, wszystko jest. I jest dobrze, jest Czajków, jest Czajków. Jest Wiljewo, patrzcie jakie fajne nazwy. Wijewo, przepraszam, jest tutaj. No tak sobie testowo. Pyzdry, no nie? Biszcza, chciałem powiedzieć bluszcza. Piecki. Czarnocień. Oczywiście jakby coś było nie tak, to już by się pojawiło to nie tak, nie? No i zobaczcie, jest skurcz. Pięknie. Dąbrowa jest. Odznaczam oczywiście, bo każde zaznaczenie pojawia się na mapie jako żółte. I co robimy? Symbol, wartość unikalna, nie unikalna. Unikalna nie, no bo byłoby 2477 kolorów. Oczywiście symbol stopniowy, bo pracujemy na wartości liczbowej. To jest bardzo ważne, bo w tej przypomniał mi się ten błąd w starszych wersjach QGIS-a, że to był domyślnie fixed interval jako tryb przeliczania tych przedziałów, tych klas. Zmieniamy to na naturalny podział Jenksa i zobaczcie, on automatycznie koloruje nam mapę Polski według wartości mediany wynagrodzeń. Świetnie to wygląda. Może dajmy 7 klas na przykład. On mi też automatycznie przeliczył jeszcze więcej tych kolorów. Zmieńmy sobie na jakieś zielonkawe kolory, a może nie, może na te recy. Dobra, może to będzie lepsze. Fajnie. No i patrzcie, jak tutaj wygląda to oczywiście zagłębie.
miedziowe, największe dane, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Tam, gdzie najciemniej jest, nie? To najwięcej. Okolice Warszawy, zobaczcie, tutaj są. W okolicach 7000 brutto. Tutaj okolice Poznania, Trójmiasto. Chociaż tak, Poznań to jest? Chyba tak, no nie? Zobaczmy sobie etykiety. Oczywiście Poznań. Może włączę otoczkę jeszcze. O, dobra. Ale ciekawe tutaj. Mamy większe wynagrodzenia, bo tutaj z tego, co kiedyś sprawdzałem, to są siedziby takich koncernów dookoła Poznania, więc dlatego są tutaj też, chociaż wziąłem według miejsca zamieszkania, prawda? No ale dobra, tam mieszkają ludzie, którzy się wyprowadzili po prostu z Poznania, mają domki. Dużo osób tak lubi mieszkać, nie? Dobra, no tutaj wiadomo, nie analizujemy tego, dlaczego tak jest, tylko że tak jest, analizujemy. Zobaczcie, tutaj znowu mamy okolice Szczecina, ciemniej. Wrocław, zaraz zobaczymy, jak wygląda Wrocław oczywiście też. I tutaj tak naprawdę no, prawie cały Śląsk i Kraków mamy ciemniejszy. O, ciekawe, tutaj mamy w Bieszczadach okolice Rzeszowa ciemniejsze i no tutaj Kielce, nie, tutaj jest, co to jest? Tak, tu są. A, gdzie są Kielce? To jest Stalowa Wola, Sandomierz, tu, Kielce, nie, patrzcie, no, Mielec, za daleko pojechałem, jakoś tu, dobra. Kielce, Skarżysko-Kamienna i tak dalej. No i to tak, o, tu zobaczmy, co to jest za gmina. Kozienice, a, tam jest chyba elektrownia, nie? Kozienice. No to fajnie to wygląda tutaj, nie? No i co? Tu mamy Lublin i okolice tutaj Lublina też widzę troszeczkę większe. Wynagrodzenia, mediany wynagrodzeń, no i północ Polski, Białystok, Suwałki i tutaj okolice Olsztyna. No właśnie, już się przestraszyłem. Stawiguda, okolice Olsztyna, tak po prostu. Dobra, tak to wygląda. Więc myślę, że na tym zakończę, bo już i tak, patrzcie, 20 parę minut wyszło. Około 20 minut, skrócę to pewnie jakoś. No i tak działa QGIS pod Linuxem. Może wrócę na sekundkę, chociaż kamerka jest bardzo słabej jakości. O, tutaj tylko muszę... No, to jest kamerka z laptopa, więc no, już nie zdążyłem podłączyć, bo w sumie nie wiem, czy bym łatwo podłączył kamerkę do Linuxa, prawdę mówiąc. Chociaż tak jak podłączyłem mikrofon, bo mikrofon jest ten co zawsze. Dobrze słychać, prawda? No to może by kamerka też dobrze chodziła. A dobra, to już nie będę teraz się bawił. Tu chodziło o QGIS-a i też arkusz kalkulacyjny LibreOffice. Może nie jest taki piękny jak Excel, przynajmniej jeśli mówimy o interfejsie, ale tak naprawdę wszystko tutaj fajnie działa. Dobra, no to by było na tyle w tym vlogu. Dzięki za oglądanie. W przyszłym roku obiecuję, że będzie troszkę więcej, może w ogóle będę więcej się udzielał w internecie, bo ten rok będzie bardzo ciężki, chociaż nie wiem, co będzie w przyszłym roku, jak to będzie. Nigdy nie wiadomo, nie? Na początku 2026 roku, jak będzie w całym roku 2026. Ale dzięki, że jesteście. Co jakiś czas pytacie, kiedy kolejne vlogi, także bardzo fajnie, że się interesujecie. W każdym razie dla osób, które się zaczynają uczyć, polecam po prostu kurs QGIS-a, który jest na YouTubie. Co prawda już prawie 5 lat mają te lekcje, nawet niektóre ponad 5 lat, wyjdzie za chwilę, że będą miały 6 lat, bo to nagrywałem w maju 2020 roku. Ale no jakby co, zawsze do siebie zapraszam. Prowadzę szkolenia praktycznie non-stop. W zeszłym roku prawie 100 dni szkoleniowych miałem, więc no bardzo byłem już zmęczony na koniec grudnia. No ale to było w ciągu całego roku, te 100 godzin. 100 dni to nie jest tak, że tylko w grudniu czy coś, no bo wiadomo, przeważnie się to w połowie roku odbywa i w drugiej połowie. Dobra, okej, nieważne o mnie, ważne, że QGIS bardzo fajnie działa pod Linuxem. Bym powiedział, że nawet lepiej, bo na takim starym komputerze działa bardzo dobrze. Jakbym podłączył ten mój główny komputer, no to myślę, że byłoby jeszcze, na pewno byłoby jeszcze lepiej. To tyle w tym vlogu. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się i wszystkiego najlepszego w nowym 2026 roku życzę. Dzięki. Cześć.